Ludzkość od zarania dziejów fascynowała się tym, co nieznane i zapomniane. Oceany, morza, rzeki i jeziora do chwili obecnej skrywają niezliczone ilości skarbów. Witam na Underwater Passion, a to są ciekawe znaleziska podwodne poszukiwaczy na świecie. Depths of History to nowi bohaterowie w naszym zestawieniu. Dwóch młodych chłopaków nurkując w rzece natrafiło na niesamowite znaleziska. Znaleźli oni broń. Najpierw jedną, potem drugą. W końcu uzbierało się aż 7 sztuk. Pistolety, rewolwery, strzelby, dubeltówki. Cały arsenał z różnych epok prosto z rzeki. Znalezienie jednej sztuki to szczęście, ale znalezienie takiej ilości uzbrojenia podczas jednego nurkowania jest to po prostu niesamowite. Chłopaki zachowali się odpowiedzialnie i wezwali policję w celu sprawdzenia numerów broni. Nigdy nie wiadomo bowiem, czy broń taka nie była użyta do przestępstwa i celowo wrzucona do rzeki. Okazało się, że nie była ona poszukiwana, więc policjant zwrócił ją znalazcy. Jacques-Yves Cousteau i historia SS Thistlegorm. Jest to brytyjski statek handlowy zbudowany w 1940 roku. W trakcie II wojny światowej statek został wcielony w skład brytyjskiej marynarki wojennej. Dozbrojono go o działko kaliber 120 mm do zwalczania samolotów oraz karabin maszynowy na burcie. Statek odbył zaledwie 3 udane rejsy transportowe. Pierwszy do USA, gdzie odebrał ładunek szyn kolejowych i części do samolotów, drugi do Argentyny po zboże i trzeci do Indii po rum. Przed wypłynięciem w swój czwarty, jak później się okazało, ostatni rejs przeszedł duży remont w stoczni w Glasgow. Wysłany został on z sporym ładunkiem dla brytyjskiej armii stacjonującej w północnej Afryce. Przewoził broń, amunicję, motocykle, ciężarówki, części do aut i samolotów, buty, 2 lekkie czołgi oraz 2 lokomotywy. Po opłynięciu Afryki statek zakotwiczył na wodach Morza Czerwonego. Przedplanowano na następny dzień przeprawą przez kanał Suezki. Niestety nigdy to nie nastąpiło. Został on zaatakowany przez 2 niemieckie bombowce, które znalazły go zupełnym przypadkiem wracając z innej misji. Na domiar złego zrzucone bomby trafiły bezpośrednio w skład amunicji, co wywołało tak silną eksplozję, że przewożone lokomotywy zostały katapultowane w powietrze i przeleciały kilkanaście metrów, pomimo iż każda z nich ważyła 126 ton. Sam statek stanął w pionie i szybko poszedł na dno. Jedynym szczęśliwym akcentem tej historii jest to, że bomby spadły na tylną część statku, tam gdzie nie było zbyt wielu marynarzy. Z 41 członków załogi śmierć poniosło 9. Po wojnie w 1955 roku legenda nurkowania Jacques-Yves Cousteau odnalazł wrak. Wydobył z niego dzwon okrętowy, który stał się symbolem odkrycia wraku. Film, jaki nagrano podczas nurkowań na pechowym transportowcu, otrzymał Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes. Po tym wydarzeniu statek znowu został zapomniany. W latach 90. po rozwoju nurkowania rekreacyjnego stał się on jednym z kultowych miejsc dla nurków całego świata, jako jeden z najlepszych wraków do nurkowania. Tym sposobem SS Thistlegorm stał się okrętem wyjątkowym i dostał nowe życie. Golden Maniek. Tym razem niesamowite znalezisko Polaka mieszkającego w Londynie i miłującego się w poszukiwaniach w Tamizie. Rzeka ta potrafi mieć ogromne przypływy i odpływy, zmieniające poziom wody nawet o 7 metrów. W czasie takiego odpływu Golden Maniek ruszył przeszukiwać odkryte dno za pomocą wykrywacza metalu. W pewnym momencie detektor dał sygnał, którym okazało się być unikatowe i wyjątkowe znalezisko. Była to rzymska bardzo rzadka moneta, nazywana nigrininem, od imienia syna cesarza rzymskiego. Gdy potomek tego cesarza zmarł jako dziecko, ojciec postanowił wydać monetę z jego wizerunkiem dla jego upamiętnienia. Moneta ta jest bardzo pożądana w świecie kolekcjonerów i ma charakter wpół legendarny. Co więcej, po sprawdzeniu archeologicznych baz danych okazało się, że była to pierwsza taka moneta znaleziona w Wielkiej Brytanii. Tamizja przechowywała ten skarb w swoich objęciach przez prawie 2000 lat. Spójrzcie, jaka to niesamowita historia. Polak szukający w Anglii odnalazł rzymską monetę w rzece, która tylko na kilka godzin odkrywa swoje skarby.
Saga Vaneczek. Teraz krótka, ale niesamowita historia, w której główną rolę odgrywa szwedzka 8-letnia dziewczynka. Dziewczynka podczas wakacji spędzanych z rodzicami nad jeziorem na południu Szwecji znalazła miecz wikingów sprzed 1500 lat. To był kolejny letni dzień. Saga zbierała kamienie z dna jeziora. W pewnym momencie pod stopami wyczuła dziwny kształt, który ją zainteresował. Po wyciągnięciu przedmiot dla dziewczynki przypominał dziwną gałąź, dlatego pokazała go tacie. Od tej chwili wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Zawiadomiono odpowiednie instytucje i przekazano miecz w ręce muzealników. Dzięki temu przypadkowemu odkryciu archeolodzy przeszukali jezioro i znaleźli kolejne artefakty, a sama dziewczynka stała się sławna. Zapraszam również do odwiedzania naszych pozostałych kanałów oraz grupy na Facebooku. Linki do pełnych historii naszych bohaterów i ich znalezisk możecie znaleźć w opisie filmu. Jeśli sami chcielibyście się podzielić historią ciekawego znaleziska, odezwijcie się na e-mail. To był Underwater Passion. Wrócimy do Was wkrótce z nowymi znaleziskami. Do zobaczenia.